Polska lata 80. Miasteczko Wygwizdów Dolny. Ludzie żyją tu spokojnie, ale plotki szybko się rozchodzą. Mieszka tu Marian Kowalski. Wszyscy dobrze wiedzą, że facet ma bogatą wyobraźnię. Bardzo dużo myśli, czasem nawet za dużo. Zawsze chce mieć rację i nie lubi się mylić. Pewnego spokojnego poranka Marian zauważył, że zniknął rower sąsiada. Od razu pomyślał, że to nie przypadek, ale dobrze przemyślane przestępstwo. Sąsiad jest znany z tego, że często zapomina, gdzie zostawia swoje rzeczy. Mariana jednak wcale to nie uspokoiło. Uznał, że złodziej musi być bardzo sprytny. Powiedział o tym swojemu młodszemu bratu Piotrowi. Piotr jest zupełnie inny niż Marian. Uważa, że większość problemów można rozwiązać na spokojnie. Może ktoś tylko pożyczył ten rower? Zapytał Piotr. Marian spojrzał na niego bardzo poważnie. Nikt nie pożycza roweru o 6 rano, odpowiedział z pełnym przekonaniem. Tymczasem zaginiony rower stał spokojnie za szopą sąsiada. Niestety, Marian nie odkrył jeszcze tego małego, ale ważnego szczegółu. Polska lata 80. Miasteczko Wygwizdów Dolny. Polska lata 80. Miasteczko Wygwizdów Dolny. Ludzie żyją tu spokojnie, ale plotki szybko się rozchodzą. Ludzie żyją tu spokojnie, ale plotki szybko się rozchodzą. Mieszka tu Marian Kowalski. Mieszka tu Marian Kowalski. Wszyscy dobrze wiedzą, że facet ma bogatą wyobraźnię. Wszyscy dobrze wiedzą, że facet ma bogatą wyobraźnię. Bardzo dużo myśli. Bardzo dużo myśli. Czasem nawet za dużo. Czasem nawet za dużo. Zawsze chce mieć rację i nie lubi się mylić. Zawsze chce mieć rację i nie lubi się mylić. Pewnego spokojnego poranka Marian zauważył, że zniknął rower sąsiada. Pewnego spokojnego poranka Marian zauważył, że zniknął rower sąsiada. Od razu pomyślał, że to nie przypadek, ale dobrze przemyślane przestępstwo.
Od razu pomyślał, że to nie przypadek, ale dobrze przemyślane przestępstwo. Sąsiad jest znany z tego, że często zapomina, gdzie zostawia swoje rzeczy. Sąsiad jest znany z tego, że często zapomina, gdzie zostawia swoje rzeczy. Mariana jednak wcale to nie uspokoiło. Mariana jednak wcale to nie uspokoiło. Uznał, że złodziej musi być bardzo sprytny. Uznał, że złodziej musi być bardzo sprytny. Powiedział o tym swojemu młodszemu bratu Piotrowi. Powiedział o tym swojemu młodszemu bratu Piotrowi. Piotr jest zupełnie inny niż Marian. Piotr jest zupełnie inny niż Marian. Uważa, że większość problemów można rozwiązać na spokojnie. Uważa, że większość problemów można rozwiązać na spokojnie. Może ktoś tylko pożyczył ten rower? Zapytał Piotr. Może ktoś tylko pożyczył ten rower? Zapytał Piotr. Marian spojrzał na niego bardzo poważnie. Marian spojrzał na niego bardzo poważnie. Nikt nie pożycza roweru o 6 rano, odpowiedział z pełnym przekonaniem. Nikt nie pożycza roweru o 6 rano, odpowiedział z pełnym przekonaniem. Tymczasem zaginiony rower stał spokojnie za szopą sąsiada. Tymczasem zaginiony rower stał spokojnie za szopą sąsiada. Niestety Marian nie odkrył jeszcze tego małego, ale ważnego szczegółu. Niestety Marian nie odkrył jeszcze tego małego, ale ważnego szczegółu. Polska lata 80. Miasteczko Wygwizdów Dolny.
Ludzie żyją tu spokojnie, ale plotki szybko się rozchodzą. Mieszka tu Marian Kowalski. Wszyscy dobrze wiedzą, że facet ma bogatą wyobraźnię. Bardzo dużo myśli, czasem nawet za dużo. Zawsze chce mieć rację i nie lubi się mylić. Pewnego spokojnego poranka Marian zauważył, że zniknął rower sąsiada. Od razu pomyślał, że to nie przypadek, ale dobrze przemyślane przestępstwo. Sąsiad jest znany z tego, że często zapomina, gdzie zostawia swoje rzeczy. Mariana jednak wcale to nie uspokoiło. Uznał, że złodziej musi być bardzo sprytny. Powiedział o tym swojemu młodszemu bratu Piotrowi. Piotr jest zupełnie inny niż Marian. Uważa, że większość problemów można rozwiązać na spokojnie. Może ktoś tylko pożyczył ten rower? Zapytał Piotr. Marian spojrzał na niego bardzo poważnie. Nikt nie pożycza roweru o 6 rano, odpowiedział z pełnym przekonaniem. Tymczasem zaginiony rower stał spokojnie za szopą sąsiada. Niestety, Marian nie odkrył jeszcze tego małego, ale ważnego szczegółu.